Dzień dobry, cześć i czołem. Jako że dzisiaj szykuje się odcinek po części samochodowy, można tak nazwać, to nagrywamy wstęp w samochodzie. Ponieważ dzisiaj wybieramy się na trasę atlantycką, która jest uznawana za jedną z najpiękniejszych tras na całym świecie. A przy okazji jeszcze odwiedzimy pewną ciekawą miejscowość, która miała istotne znaczenie podczas II wojny światowej. Tak więc czeka nas trochę historii i trochę filmu drogi, co oznacza, że na pewno będzie fajny odcinek. Niestety nie zdążyliśmy na prom, który przed chwilą odjechał, ale następny jest za 20 minut, może teraz już za 6 minut nawet, czyli jesteśmy już tu 14 minut. Tak więc przepływamy w stronę Molde, dokładnie do miejscowości Solsnes, no i później lecimy do tej właśnie fajnej, ciekawej miejscowości w aspekcie historycznym i mam nadzieję, że nie tylko w aspekcie historycznym. Pan pokazuje, gdzie jechać i do końca. Wjeżdżaliśmy jako pierwsi i też jako pierwsi wyjedziemy, prawda, z tego promu. I podobnie jak przy poprzedniej przeprawie promowej, no nie wiemy, dało się wyczytać w internetach, że po prostu czasami przychodzi ktoś terminalem i się płaci, a tutaj nic się nie dzieje. Także nie mamy pojęcia, na jakiej zasadzie to tu działa. Na razie na e-pasa naszego nic nie przychodzi, żadne faktury, żadne rozliczenia za drogi, za promy, także nie wiemy, jak to jest do końca. Czekamy. Podczas II wojny światowej w miejscowości Bud Niemcy silnie fortyfikowali samą miejscowość, jak i jeszcze okoliczne nabrzeże tutaj i była to część słynnego tak zwanego wału atlantyckiego. Tutaj jesteśmy właśnie przy muzeum, są tutaj pozostałości jeszcze uzbrojenia, pozostałości oświetlenia, są tutaj jeszcze jakieś bunkry, także rozejrzymy się tutaj po okolicy, zobaczymy jeszcze, co jest ciekawego do zobaczenia. Jest tu taki fajny kościół, który też tutaj widać z 1717 roku, z kopułą w kształcie, można powiedzieć, cebuli, także też pewna ciekawostka, jeżeli ktoś chce, jak najbardziej polecamy odwiedzić jeszcze ten kościółek. I co jeszcze jest ważne, że w miejscowości Bud de facto zaczyna się właśnie trasa atlantycka, czy też droga atlantycka i to jest droga bodajże 235, o ile się nie mylę, i właśnie w tej miejscowości się zaczyna. Oczywiście te fortyfikacje, ten wał atlantycki służył temu, żeby Niemcy po prostu mogli się obronić przed najazdem aliantów. Nie do końca, jak wiecie, znając historię, im to wyszło, ale to akurat dobrze. Tutaj, żeby do tych bunkrów zejść, to trzeba wykupić sobie bilet. Zaraz się doinformujemy, jak to wygląda sprawa z biletami. A to jest Beata, ona nagrywała mnie przed chwilą. Ten rezyser. Rezyser Beata. Panie rezyserze! Dobrze poszło, panie rezyserze. A tu w dole jest grubo Berta. Ale Jest... nie. Nie w sensie, że Beata. To działo. Znaczy się nie wiem, czy to jest grubo nie Berta. jest grubo Berta. Ale Beata wam coś powie na temat tego działa. Tu się siedziało. Tu No są to- takie dwie korki do kręcenia. Wtedy Tak, się tak. nastawią. Tamta Ale co się nastawił? lufa. Lufa się nastawił, no tu się siedziało, to Tu bo się jest siedziało, siedzenie. Ja. Lufa się nastawią. Mhm. I tu drugi wsadzą Tu drugi wsadzał, naboje. a ten se siedział tam. Tak. Aha. A potem to dalej? To 1914 rok. To jeszcze w pierwszej wojnie mogli używać. O, i tu też jest jakiś coś, co się kręci. No to się obracało, Beata. Widzisz, to jest na takiej platformie i to się wokół kręciło, myślę, że 360 stopni, wiesz, naokoło. Bo to jedna jest właśnie, żeby, wiesz, w promieniu 360 stopni się kręcić, a druga jest po to, żeby lufa góra-dół, wiesz. Tu jest to coś, można jakieś użyć. zejście, ale nie wiem, czy jest schodzi. Ja, tu można zejść, Beata. Tam jest pełno śmieci. Byłaś tam? Nie. To mi da obejrzeć. Boję się, że tam ktoś mógł nasikać. Albo co gorsza, jeszcze innego zrobić. A, tu taki bunkier ichniejszy mini, ale pogłos tu jest. Ja cię nie kręcę. I duży pająk.
pilnuje, prawda, tego bunkra. A jeżeli kogoś nie interesują militaria, no to może sobie podziwiać tutejsze wybrzeże, nabrzeże i zabudowania. Tutaj ta wioska jest bardzo pięknie usadowiona, pięknie położona i też jak widzicie tam w oddali są czerwone charakterystyczne zabudowania dla wiosek rybackich w Norwegii, a właśnie Bud to była wioska rybacka i nadal jest wioską rybacką, już teraz trochę większą miejscowością. Stąd właśnie ten port, który też wykorzystywali podczas II wojny, jak wspomniałem, Niemcy. Warto też dodać, że około 150 polskich i rosyjskich jeńców pod faszystowskim batem budowało tutejsze fortyfikacje. Tutaj jest tablica przedstawiająca park kamieni, który znajduje się tutaj poniżej. Tam w dole właśnie jest park kamieni. A tutaj zobaczcie sobie, idzie wycieczka z przewodnikiem, wszyscy mają kaski, będą schodzić prawdopodobnie do tego bunkra, także nie wiem, czy my tam wejdziemy, bo chyba trzeba wykupić bilety, nie wiem, czy jakoś indywidualnie można tam schodzić, zaraz się coś w tym temacie spróbujemy dowiedzieć. No ale w każdym razie mają wszyscy czapeczki plastikowe. Tu kolejny bunkier, do którego spróbuję wejść. Trzeba się bardzo nisko schylić. No tak, tutaj są takie betonowe ławy. Pewnie się tutaj chowali w czasie nalotu, nie wiem, oblężenia jakiegoś, żeby przetrwać. Najgorsze. System widać takich fortyfikacji, system bunkrów. No tu kolejny z nich, także można przez chwilę tutaj pooglądać. No jak widzicie, niektóre wejścia są po prostu zamknięte. Tu jest budynek muzeum, prawda, i tutaj można zakupić jeszcze bilety, można wejść do budynku muzeum i bilety właśnie do tego bunkra między innymi. Tutaj jak widzicie są kaski właśnie, które dostajemy, jeżeli wykupimy sobie bilet do bunkra. Bilecik kosztuje 160 noków, czyli zapłacilibyśmy 320 na 2 osoby. No teraz tam poszła wycieczka do tego bunkra, także nie będziemy czekać, aż oni skończą. Pojedziemy jeszcze na trasę atlantycką i, no i później lecimy w kierunku północy Norwegii. Także nie możemy w jednym miejscu zbyt długo przesiadywać. Lecimy dalej i obejrzymy, co tam jeszcze po drodze będzie ciekawego. A ciekawe jest przede wszystkim, mega ciekawo jest droga atlantycka. Jadymy i jeszcze nie spotkaliśmy policji jako taką, żadnego patrolu na drodze, co? No Znaczy się zdarzało nam się 2 razy chyba policję zobaczyć, jak jechali sobie po prostu samochodem, ale no, jeżeli chodzi o kontrole drogowe czy jakieś patrole, no to w ogóle nic nie widzieliśmy, a mamy zrobione 2000 km po Norwegii. No, i chyba dopiero 2 fotoradary widzieliśmy, nie? Do tej pory. No ale może się to zmienić w kierunku północy. Dobra, teraz przyspiesza, bo się ograniczenie skończyło. No także pod tym względem na razie spoko. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's all right. Zaczyna się najbardziej widokowa część trasy właśnie atlantyckiej. Zaraz zjedziemy sobie na jakiś punkt
widokowy, no ale niestety jest deszcz. Pada deszcz, musimy się zatrzymać, żeby coś zjeść, bo jesteśmy już głodni, a przed nami trasa atlantycka, ten najlepszy, najefektowniejszy odcinek. Jedzenie się grzeje, jest fasolka, jest kiełbasa z Polski jeszcze. Pogoda nie rozpieszczała, więc szybko uwinęliśmy się z posiłkiem i ruszyliśmy w poszukiwaniu dogodnego punktu, z którego moglibyśmy w miarę komfortowo podziwiać to dzieło norweskiej inżynierii drogowej. Jest tutaj taki mały zjazd po prawej stronie, jest taki domek na wysepce, ale niestety jest prywatna droga, także na tą wysepkę nie można po prostu wejść, bo jest nawet tutaj napisane, że to jest prywatna droga, prywatny teren, żeby nie blokować też tutaj wjazdu. No i jest płot taki, no brama. Także jesteśmy zmuszeni podjechać pod ten punkt widokowy właśnie po lewej stronie, tam przed samym wjazdem na most, tylko tam sporo jest kamperów. Chcieliśmy jeszcze z tej perspektywy zobaczyć ten most, no ale niestety nie da się, nie będziemy tu naruszać tego miru, tego domostwa. No, jest to teren prywatny, niestety nie można tam wejść. 90 båter skal frakte de 7500 OL-utøverne langs Seinen. Za nami kulminacyjny punkt całej trasy atlantyckiej, a mianowicie most, którego nazwy nie ośmielę się wypowiedzieć, ale wam napiszemy ta nazwa. A co do trasy atlantyckiej, to została ona wybudowana w 1989 roku, a budowa trwała całe 6 lat. I w tym czasie cała ekipa, która budowała, prawda, tą trasę atlantycką, no przetrwała aż 12 sztormów. Ten okres okazał się obfity w sztormy, także chłopaki nie miały łatwo. Jeżeli chodzi o wyjątkowość tej trasy, to w 2005 roku cała trasa atlantycka została ogłoszona konstrukcją stulecia w Norwegii. A w 2007 roku czasopismo The Guardian ogłosiło tą trasę atlantycką najbardziej widokową trasą na świecie. W pierwotnym zamyśle nie miało to mieć charakteru, prawda, turystycznego, bo to po prostu miał być charakter komunikacyjny pomiędzy wyspą a resztą lądu, ale w późniejszym okresie, zważywszy na atrakcyjność i sposób położenia, prawda, tej trasy pomiędzy tymi wysepkami tutaj na Morzu Norweskim, ludzie uznali, że można zrobić z tego turystyczny hit, prawda? I też tak zrobili. Dlatego ściąga to teraz rzesze turystów, którzy chcą się przejechać, prawda, tą trasą atlantycką. Pierwotnie była ona płatna, prawda? Tylko że inwestycja zwróciła się W ciągu 10 lat. w ciągu 10 lat, a koszt wybudowania tej trasy to jest 122 miliony noków, czyli koron norweskich. Tutaj na tej trasie kręcone są często spoty reklamowe dla firm motoryzacyjnych. No po drodze znajdziecie mnóstwo takich punktów jak ten na przykład, można się zatrzymać, można po tych wysepkach sobie pospacerować, popatrzeć na trasę z każdej możliwej perspektywy. I co fajne jest też w Norwegii, że można tutaj łowić ryby praktycznie wszędzie, a biorą tu ponoć znakomicie. Są specjalnie porobione takie pomosty dla wędkarzy po obu stronach tej trasy. Także gratka dla wszystkich wędkarzy i jeżeli pojedziecie tą trasą, warto się zatrzymać, wyciągnąć wędkę i na pewno z tego, co słyszeliśmy, czy też dało się wyczytać, na pewno rybkę jakąś tam złowicie. Dziewczyny mają jakiś wieczór kawalerski. Chyba panieński. A dziewczyny mają panieński? No, Bo one takie podobne do mężczyzn, mi się pomyliło. Nie, ale tak na serio, no to dziewczyny mają wieczór panieński prawdopodobnie, choć jeszcze nie jest wieczór. Są tak poprzebierane troszeczkę i jak samochody jeżdżą, no to na kartonie mają, żeby zatrąbić. Oj, samochody trąbią. No i tak na wesoło sobie dziewczyny spędzają czas. O, pięknie tak jest. Dzieje się tutaj na trasie atlantyckiej coś. Co ty będziesz swój wieczór panieński robić? Jaki pomysł? Sklejesz się? Ale z koleżankami czy sama tak w samotności? Z koleżankami. A jeszcze nie wiem, co będę robił swój wieczór kawalerski. Będę grał w grę chyba. Tomb Raider.
I jak widzicie wszyscy, no bardzo dużo ludzi tutaj ma wędki ze sobą, także idą na rybki. Tak, lekko. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat. Za mostem jest kolejny punkt, w którym możemy sobie przystanąć, zaparkować. Jest tu jakiś punkt gastronomiczny też, pewnie są i kibelki. No jest punkt widokowy, z innej perspektywy sobie spojrzymy teraz na ten most. I być może tam na resztę trasy, bo z tamtej strony nie było widać reszty tego najbardziej widokowego odcinka. I teraz sobie idziemy zerknąć, bo tu są takie fajne tarasy, można to obejść naokoło. Także pomyślane, to jest naprawdę, zrobili to teraz pod turystów bardzo ładnie. Co ciekawe, ponoć ta trasa atlantycka wygląda niesamowicie podczas sztormu. Znaczy się przejazd tą trasą jest bardzo ciekawy ponoć, wtedy gdy jest sztorm, ale też w pewien sposób niebezpieczny. Także dla osób, które lubią sobie podbić adrenalinę, wskazana taka jazda właśnie w czasie sztormu. Myślę, że z tej strony wygląda to trochę lepiej. Co myślisz? No lepiej. No, bardziej efektownie. Można też wejść tutaj na górę. Nad tym parkingiem jest takie wzgórze, wzniesienie. Można tu spokojnie sobie wejść i spojrzeć znowu z innej strony na to wszystko. Patrzcie, teraz ten most ładnie wygląda. No niestety to wzgórze jest jednak za małe, żeby zobaczyć ten fajny odcinek tej trasy atlantyckiej. No ale cóż, no jedynie z drona. No na pewno to nie jest największa atrakcja i najlepsza atrakcja, ale jako ciekawostka jak najbardziej warta odwiedzenia. Fajnie to tutaj Norwedzy przygotowali. Możemy spojrzeć sobie na most, możemy spojrzeć sobie na morze, możemy podziwiać ogólnie tutaj okolice praktycznie 360 stopni, bo z każdej strony to obejdziemy, prawda? Kładka prowadzi naokoło. Na fajną wycieczkę cię tata wziął. Mój tata mnie nie wziął. A kto jo, kto jo? Jo. Moje dziecko. Mama? Cześć mama. Co tu robisz w Norwegii ze mną? Jak cię pilnować? A jak grzeczny. Nie bardzo. Nie trzeba mnie pilnować. Popatrz, tam jakąś łódź podwodną. To jest wieloryb. Tam. No tam coś jest. No faktycznie tam coś jest. Godzę ci, że tam jest coś wielkiego. Siedzimy tu jeszcze chwilę, bo cały czas coś tam pływie dużego w wodzie i czekamy, aż to coś się wynurzy. No widzę, no tak cały czas to widzisz, o patrz. Ja padał, że tu są wrzosy, a Beata powiedziała, że to nie są wrzosy. Już teraz też to widzę, że nie są wrzosy, ale już z daleka zaglądał i mi to wyglądało kolorystycznie, przynajmniej na wrzosy. A teraz to są konwalie? Petunie. To jest torczyki. A tu gdzieś torczyki naturalnie rosną właśnie, nie wiem czy tu. Ale gańba przed kamerami, przed telewizją. Tak się znożna kwiotka, a tu teraz taki kurde test. Rozumiesz? I nic. I oblałaś ten test. Batko. Batko, tego się nie do wykasować, to idzie na żywo.
Te transmisja na żywo teraz już to wszyscy wiedzą. No i co? Jako gańba. Idzie gańba. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Popatrzcie sobie, jaką piękną sobie znaleźliśmy miejscówkę na wypicie kawy. To tak wygląda, jakby się jakiś olbrzym bawił kamykami, sobie poukładał te kamyki w wozie. To słońce to tak subtelnie rozświetla, te refleksy na tej wodzie, plus te wysepki. Piękna robota. Dom won na miary, znaczy się napisze na miary na ta miejscówka, bo tu jest dość duży parking, jak widzicie sporo kamperów jest, co prawda nie ma kibelków, są jakieś namioty, jak widzicie, i jest dużo ławek, takich jak ta. Trasa na północ na razie przebiega bez zakłóceń, nic złego się nie dzieje. Teraz czeka nas przeprawa 2 podwodnymi tunelami, które lecą sobie pod dnem morza, także ciekawa, intrygująca znowu przygoda, bo jakby takimi tunelami nie mieliśmy nigdy okazji jeździć. Kolejne doświadczenie, kolejna przygoda. You seem to easily forget how to place your bet. When every day life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Tak wygląda fotoradar w Norwegii. Wcześniej jest znak właśnie informujący o tym, 2 znaki są. Jest dużo wcześniej, później przed samym fotoradarem jest jeszcze jeden znak, który informuje nas o tym, że będzie fotoradar. Chcę wam pokazać, jakie tu fajne kibelki mają właśnie na tych postojach, na tych placach, na których można się zatrzymać. Kibel jak kibel nie będę pokazywał, ale zawsze jest gorąco, bardzo gorąco woda. Jest mydełko, są ręczniki, jest grzejnik i jest lista, kiedy był sprzątany, czyli pracownik jakiś przychodzi, tutaj sprząta, prawda, i wpisuje. Także jest zawsze w miarę czysto, nie śmierdzi, to ważne. Można się tu nawet umyć, będąc w drodze, jakoś się tam ogarnąć trochę. No fajnie to tu działa. Nie wszystkie te postoje są z kibelkami, ale sporo jest. Gaj światło! Gaj światło! A, światełko. Roller coaster, it's taking over, it's about time. Oh, all sing your high line on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. The next day. No i musieliśmy się zatrzymać na spanie. Głośno jest, bo tutaj pan odpalił agregat, bo ma chłodnie w samochodzie, znaczy się w samochodzie ciężarówką z chłodnią jedzie, także odpalił agregat, jest głośno, ale nie chce mi się mikrofonu szukać. No już bardzo późno przyjechaliśmy, przed 3:00 w nocy bodajże, także już nie chciało nam się nawet namiotu rozkładać i postanowiliśmy się przekimać tak na szybko w samochodzie. No ale fajnie tu mają też to pomyślane, bo jesteśmy tu, zobaczcie sobie, jesteśmy tu, a tu są następne punkty, w których można się zatrzymać. No i jest zaznaczone, co w tym danym punkcie znajdziemy, prawda? No a teraz lecimy już w stronę Bodo. Let's go! I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay. Touching me, touching me. Wow, oh, oh.
Fajnie grają w tej Norwegii. No nie możemy za długo te piosenki puszczać, bo no to YouTube zablokuje i będę musieli usunąć ten kawałek. A jak będziecie chcieli posłuchać muzyki w Norwegii, to warto włączyć na DAB-ie Radio Vinyl, czyli Radio Vinyl. Super przeboje grają takie starsze, nie najnowsze. Takie starsze, które tak jakby starsze, ale może jeszcze starsze. No pewnie jeszcze starsze. Ale super przeboje grają naprawdę takie wspomnienia z lat młodości, to są nasze i może nawet z młodości naszych rodziców. Ale fajne radyjko, takie odskocznie od tych wszystkich stacji, które mielą na okrągło cały czas te same kawałki. To jest naprawdę, zresztą posłuchajcie jeszcze tego klasyka. Coś pięknego. Radio Vinyl. Na DAB-ie oczywiście, nie na FM. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit you back. I wanna get low. Kupiliśmy takie szybkie, chyba najbardziej opłacalne jak do tej pory zakupy w Norwegii. Zapłaciliśmy 218 noków. No i kupiliśmy takie duże paczki, to są jakieś steki wieprzowe, na grilla skrzydełka i mleko. No i pastę do zębów kupiliśmy też sobie jeszcze. Dobre ceny są, jeżeli chodzi o mięsa. Tutaj w Norwegii można przeżyć, bo taka duża paczka steków, prawda, wieprzowych, kilogram wychodzi gdzieś na nasze około 30 zł. Ja nie wiem, czy kupimy już gotowe takie panierowane steki u nas za 3 dyszki. Zobaczymy jak będzie smakować. Tak mało mają mięsa. No zobaczymy właśnie jak to będzie wyglądać z tymi stekami, bo teraz się jakby zachwycamy tym, a może się okazać, że to jest niedobre. Także po zjedzeniu to już ocenimy. Ale skrzydełka, fajne, wiesz, przyprawione prawdopodobnie w panierce, już takie coś jak w KFC można porównać do tego. No to zobaczymy, jak na grilla wrzucimy i jak to będzie smakować. Jak będzie ok, no to kupujemy właśnie, idziemy w takie mięska. A teraz jedziemy jeszcze do sklepu Ekstra, ponieważ chcemy tam kupić kurczaka, bo już widzieliście chyba w jednym z odcinków naszych, kupiliśmy takiego gotowego kurczaka za 85, nie? Cały kurczak gorący w sklepie można kupić od razu do zjedzenia, grillowany, taki bardzo dobry był. Warto się też rozejrzeć po sklepach i lokalizować takie promocje z końcówką daty, prawda? I kupiliśmy takie bułeczki, które kosztowały 16,50, a my kupiliśmy je za 9,90. No i całkiem dobry. No wiadomo, że to prosto z pieca nie jest, ale dobre, nie były jakieś czerstwe. Warto upolować coś takiego i sobie zjeść. Właśnie stuknęło 3000 km po Norwegii i zużycie paliwa trochę wzrosło do 4,7, co i tak myślę, że jest rewelacyjnym wynikiem. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit you back. I wanna get low. Wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Przyjechaliśmy do Bodo i spora kolejka, to jest tor numer 2. My stoimy na końcu toru numer 2, jest tor pierwszy całkowicie zajęty, tor drugi całkowicie zajęty i teraz ustawiają się na torze pierwszym. Beata szła rozkminić temat, o której dokładnie startuje, prawda, prom, a jest godzina, zaraz wam powiem, 21:30. 21:30, jak widzicie, mimo bardzo złej pogody, czy też pochmurnej pogody, jest jeszcze jasno. No i czego się dowiedziała? 22:30. 22 to jednak jest ten, co miał być, ja? No czyli okej, jest 22:30 prom, czyli za godzinę mamy prom. Super. Odnośnie tych torów, bo pierwszy i drugi tor, żebyście wiedzieli o tym, są dla tych, którzy nie rezerwowali, prawda? A tutaj tory są dla tych, którzy już wcześniej zarezerwowali sobie, wykupili bilety online. W kolejkach tamci już mają pewny wjazd, my nie wiemy, czy wjedziemy, ale zobaczymy, może wjedziemy. Dobra, ja idę trochę pociągnąć do przodu, żeby jeszcze ktoś mógł się za mną ustawić. Coś, o czym musicie wiedzieć, to jeszcze
przed samym wjazdem na prom pan tutaj zapukał nam do drzwi samochodu i zapytał, czy jesteśmy zarejestrowani online. My odpowiedzieliśmy, że nie, bo po prostu nie wiedzieliśmy o takim obowiązku. No, podał nam kod QR ze swojego telefonu, my go zeskanowaliśmy, po czym otworzyła się właśnie taka strona i tu musieliśmy podać swoje imię, datę urodzenia i narodowość. No i wyświetlił nam się nasz personalny, prawda, kod QR, który musimy prawdopodobnie pokazać przy wjeździe na prom. Jeszcze płeć trzeba podać. Aha, jeszcze płeć. No, są 3 płcie według tej strony. Mężczyzna, kobieta i płeć inna. No i to tyle na razie. No oczywiście namiary na stronę podam w opisie tego filmu, także możecie sprawdzić opis później. To jest ze względu bezpieczeństwa, żeby wiedzieli, ile ludzi mają na pokładzie po prostu. Moim zdaniem, bo za ludzi się nie płaci na tym promie, tylko za auta. No tak, chyba tak. Chyba o to chodzi. 6 hours later. Okazało się, że o 22:30 nie kursuje prom. Dopiero 3:15 miał być, tak? A jest 3:30 już prawie. I wjeżdżamy na prom teraz. Nie wiemy, z jakiego powodu nie było tego kursu o 22:30. Nawet jeszcze tam nie było sprawdzić, ale Beata była sprawdzić i powiedziała, że było napisane, że 22:30, tak, do Moskenes. No, zatem. O, same bariery. No i opie się już tu nie odnalazło, żeby tu manewrować. No i udało nam się zaparkować, jechać, nawet idealnie, jak się udało zmieścić. A jak tu na promie trzeba wszystko na ciasno. No ale dobra, wszystko jest git, teraz idziemy na pokład. Fajnie, wygodnie, może uda nam się przespać chwilę. No to my się kładziemy i lecimy na Lofoty. No i przyjechaliśmy już do Moskenes. No i teraz jedziemy w pobliże naszej miejscówki, ale jeszcze nie będzie gotowa, także musimy jeszcze się chyba kimnąć. Po długiej i dość wyczerpującej podróży udało nam się dotrzeć do miejsca z naszych podróżniczych marzeń, które jak się okazało później absolutnie nas nie zawiodło, a wręcz w niektórych aspektach przerosło nasze oczekiwania, zaś nasza miejscówka, cóż, była wręcz rewelacyjna. Ale o tym i o naszych przygodach na nieziemskich Lofotach już w kolejnych odcinkach z norweskiej serii. A teraz zachęcamy jeszcze do subskrypcji i aktywności na naszym kanale. Dziękujemy za miłe towarzystwo. Do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. Z wyspą Arroj. Avray. Dobra, ja godać tak Avray. też, się już nie pytaj. Avray. Może zaś nie zaczynaj godać 15 minut. Nie będziemy. Z wyspą Avray. W 2007 roku? Czy co? Nie, to spokojnie. No jeszcze raz to powiedz, no. W 2007 roku. Powiedz te A2. A w 2007 roku? No to powiedz te A. To w 2007. No to godaj se No, a w 2007 roku powiedz ty to. A przy okazji jeszcze odwiedzimy
pewną ciekawość miejsc. A przy okazji jeszcze odwiedzimy pewną ciekawą